często zdarza się, że pacjenci przychodzą do nas w sezonie pylenia, czyli mówimy tutaj o wiośnie, kwietniu, maju, czerwcu, pytają się o możliwości odczulania i wtedy niestety muszę powiedzieć z przykrością, że trzeba poczekać do jesieni. Także jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed nadchodzącym już niedługo sezonem, bo zima, miejmy nadzieję, będzie krótka, to trzeba myśleć o tym już dzisiaj kilka miesięcy Na wcześniej. czym polega odczulanie? Odczulanie polega na tym, to jest bardzo naturalna metoda. Przede wszystkim chcę to podkreślić. W przeciwieństwie do farmakoterapii, kiedy podajemy środki chemiczne, to tu stosujemy naturalne alergeny, czyli coś, co tak naprawdę jest nieszkodliwe dla pacjenta w momencie podania. Zaczynamy od bardzo małych dawek, które wszyscy dobrze znoszą i według określonych schematów dochodzimy do tak dużych dawek, które powodują, że uruchamiane są znowu naturalne mechanizmy tolerancji alergenów u A jak pacjenta. podajemy? Jaką metodą? Są różne możliwości. Tutaj w zasadzie dwie dzisiaj są takie drogi podania stosowane. To jest albo iniekcyjna, poprzez zastrzyk podawany podskórnie w określonych odstępach czasu, a druga możliwość to jest podanie tabletki podjęzykowo lub kropli podjęzykowo, które się stosuje codziennie. Ta terapia, czy też kuracja trwa jak długo? Ile tych zastrzyków, ile tych tabletek? Całkowity czas terapii to jest minimum 3 lata. Ojej. Dzisiaj Czyli 3 sezony jesienne, takie jak... Właściwie dzisiaj stosujemy raczej metody takie całoroczne, kiedy jak już rozpoczniemy, to podajemy przez okrągły rok te szczepionki. Zwykle w odstępach od 4 do 6 tygodni, jeżeli chodzi o te szczepienia iniekcyjne. Natomiast te podjęzykowe, no to trzeba codziennie stosować dawkę Czy to jest alergenu. skuteczne? To jest bardzo skuteczne. To jest właściwie jedna z najbardziej skutecznych terapii w medycynie. No, pytanie, jak my oceniamy tę skuteczność, bo z jednej strony immunoterapia swoista, czyli odczulanie, bardzo łagodzi objawy, a u wielu pacjentów w ogóle można uzyskać całkowite wyleczenie, czyli ci pacjenci nie muszą stosować zupełnie Leków tabletek, histaminowych. kropli, zwłaszcza tych sterydowych, które mogą wiązać się Mogą z mieć działaniem konsekwencje, niepożądanym. tak. Ale to, co jest ważniejsze, bo jeszcze mamy inne możliwości oceny tej skuteczności, to jest przede wszystkim zapobieganie rozwojowi choroby, bo alergie mają to do siebie i tu wiele osób, które cierpi, to potwierdzi, że one się nasilają z wiekiem, a co gorsza pojawiają się nieraz coraz silniejsze objawy, czyli ktoś, kto ma taki sezonowy, dość łagodny, alergiczny nieżyt nosa, na przykład przez kilka tygodni w roku, który dobrze się leczy na przykład tabletkami, no niestety ma wielokrotnie zwiększone ryzyko rozwoju na przykład astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, czyli już tych Są poważne ciężkich chorób, które wymagają silnej, mocnej i właśnie związanej z działaniami niepożądanymi farmakoterapii. No i nieraz w tych, no nie chcę tutaj straszyć, ale no jest odsetek pacjentów, których wręcz ta choroba może rozwinąć się do stanu, który zagraża życiu. Czyli alergia chorobą nie jest, ale może się przemienić w chorobę. Alergia jest Chodzi chorobą, tylko że to jest choroba, która może dotyczyć różnych narządów, czyli no tak najbardziej typowo to jest alergiczny nieżyt nosa i spojówek. Najwięcej osób cierpi, takie, które są uczulone na pyłki traw, czy drzew, roztoczy kurzu domowego, ale właśnie, co przed chwilą powiedziałem, może ta choroba schodzić na te niższe piętra i po kilku latach, no po różnym okresie trwania może dochodzić do rozwoju astmy oskrzelowej, no, która już jest chorobą Panie ciężką. Chodzi o to, profesorze, żeby wzmocnić nasz organizm. tak, właściwie de facto tak, ale pewnym zapobiegawczo. takim, no, powiedzmy sobie, utrudnieniem może być regularność, którą należy zachować przy odczulaniu, prawda? To jest jedna rzecz. Natomiast to jest pytanie też o koszty. Czy to jest terapia refundowana? No znów do tych kosztów musimy podejść w różny sposób, bo w Polsce dotychczas terapia, jeżeli chodzi o te podstawowe alergeny, była refundowana w większości, czyli mówimy tutaj o pyłku drzew, traw, to w dalszym ciągu funkcjonuje, natomiast mamy problem z refundacją szczepionek, które zawierają roztocze kurzu domowego, a te właśnie są szczególnie istotne, jeżeli chodzi o rozwój astmy oskrzelowej, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, bo astma rozwija się właśnie bardzo często na podłożu uczulenia na kurz domowy. Przepraszam, panie profesorze, żeby powiedzieć, to nie jest kwestia tego kurzu domowego, nie jest kwestia czystości naszej higieny, utrzymywania higieny w domu, tylko warunków. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że praktycznie nie mamy
możliwości, to się nazywa kontroli, ale mówiąc takim prostszym językiem, eliminowania tej ekspozycji na roztocze kurzu domowego. Panie profesorze, no dobrze, ale często na przykład reklamują się, nie wiem, dywany, czy też materiały, które są właśnie antyalergiczne, hypoalergiczne, sprzęty, tak, które minimalizują gdzieś te dolegliwości alergiczne. Właściwie tylko eliminacja kurzu w badaniach takich kontrolowanych, prospektywnych wykazano, że łagodzi nieco objawy. No ma to sens, żeby likwidować ogniska kurzu domowego, ale z punktu widzenia samej choroby, no nawet jeżeli byśmy mieli, podam taki przykład, zupełnie sterylny dom, bez zupełnie kurzu, wystarczy, że pójdziemy do pracy albo do znajomych, na przykład na godzinę dziennie, gdzie ten kurz Po co występuje. przyszłaś do pracy dzisiaj? No. Ja nie jestem alergikiem. Właśnie, ale tutaj musielibyśmy zmierzyć, ile kurzu tutaj w studiu Panie jest, profesorze, musimy- ale w każdym razie to już wystarczy, żeby tę chorobę nasilić i tutaj skończę, że jedynym praktycznie takim podejściem, który przyniesie skutek jest odczulanie. A dzisiaj mamy, bo jeszcze skończę to pytanie, że mamy problem z refundacją szczepionek na roztoczy kurzu domowego, bo dzisiaj w Polsce praktycznie nie ma żadnego preparatu, który byłby refundowany. Panie profesorze, musimy kończyć, ale jedno pytanie tylko. Dzieci i dorośli w takim samym stopniu? Czy dzieci to jest inny Odczulamy tymi samymi szczepionkami w tych samych dawkach i według tych samych schematów, ale chciałem tu podkreślić, że im wcześniej rozpoczniemy immunoterapię, tym lepiej. Ona jest zdecydowanie skuteczniejsza u dzieci i szczególnie powinniśmy zadbać o to, żeby te terapie były refundowane i powszechnie dostępne dla dzieci.